Dlaczego to miejsce wciąga bardziej niż niejeden serial? Dlaczego z miejsca, z którego widać wszystko, miasto wciąż pozostaje tajemnicą? Co kryje dzielnica, w której pozornie nic się nie dzieje, a dzieje się najwięcej? I dlaczego właśnie stąd w Chile zaczyna się każda droga? Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania, przemierzyłem Lastarię i Providencję, wspiąłem się na wzgórze San Cristóbal i zagubiłem wśród kamiennych fasad Starego Miasta. Odkryłem miasto, które wygląda inaczej niż to, co sobie wyobrażałem. Miasto, gdzie historia tańczy z codziennością, a pod górskim powietrzem kryją się smaki, legendy i ludzie, którzy żyją w zupełnie innym rytmie. Zobacz Santiago, którego się nie spodziewasz. Zostań i przekonaj się, co naprawdę kryje to miasto. Jeśli musiałbym wybrać jedno miejsce w stolicy Chile, Santiago, w którym chciałbym spędzić trochę czasu, to byłaby właśnie dzielnica, w której się teraz znajdujemy. Lastaria. Nazwa brzmi, jakby była bohaterką telenoweli, ale w rzeczywistości pochodzi od José Victorino Lastari, pisarza, prawnika i polityka z XIX wieku. Wyobraź sobie miejsce w kształcie niewielkiego trójkąta, położone między rzeką Mapocho, wzgórzem Santa Lucia, czyli Świętej Łucji, i parkiem, który nazywa się Leśny, choć raczej przypomina aleję spacerową niż prawdziwy las. To nie jest zwykła turystyczna perełka, to raczej artystyczna kostka Rubika. Idąc ulicą, mam ciągłe wrażenie, że zaraz wydarzy się coś nieoczekiwanego. I rzeczywiście, gdzie nie spojrzysz, coś się dzieje. Ktoś gra, ktoś tańczy, ktoś coś maluje albo śpiewa. I sam nie wiesz, czy właśnie wchodzisz w scenę muzykalu, czy po prostu lokalny czwartek. Od czwartku do soboty na pierwszej części pojawia się tu magiczny targ. Książki, winyle, starocie, rękodzieło. Ale nagle niektórzy sprzedawcy znikają. Gdy tylko zbliży się patrol policji. Taki lokalny rytuał. Trochę adrenaliny wśród antyków. Mówi się, że właśnie tutaj Pedro de Valdivia, konkwistador, który założył Santiago, miał swój dom. Dziś stoi w tym miejscu kościół Vera Cruz z 1857 roku. A miejscowi twierdzą, że duch Pedro czasem zagląda, ażeby sprawdzić, co słychać w jego dawnej okolicy. Osobiście nie miałem jednak przyjemności spotkać. A jeśli przyjrzysz się budynkom, odkryjesz mieszankę wszystkich epok i stylów w jednym miejscu. Jakby ktoś chciał stworzyć podręcznik architektury w formie jednej ulicy. Ale w tej atmosferze to jak najbardziej na miejscu. Lastaria była i jest ulubionym miejscem chilijskich elit, poetów i malarzy. Jednym z nich był Nemesio Antunes, jeden z najważniejszych artystów w historii Chile. W tej dzielnicy naprawdę czuć energię. Taki klimat, który uzależnia. My też się uzależniliśmy. Od wieczornych spacerów i kolacji przy świecach, najlepiej z kieliszkiem lokalnego pisco sour albo chilijskiego wina. Podczas naszego pobytu znaleźliśmy nawet własną restaurację i własny stolik, taki trochę z boku, trochę upchany między drzwiami a ścianą. Wymagał pewnego manewru, żeby się tam dostać, ale dla nas to był nasz mały kącik na końcu świata. Codziennie wracaliśmy, jakby to był nasz prywatny rytuał. Nawet jedzenie tutaj wygląda i smakuje jak galeria sztuki. I teraz rozumiem dlaczego. Właśnie tutaj co roku odbywa się kulinarny festiwal Ñam, co po hiszpańsku brzmi jak nasze mniam, tylko bardziej intensywne, kolorowe i pełne ognia, jak tutejsza kuchnia. Wstępują tu najlepsi szefowie kuchni z całej Ameryki Południowej, a lokalne restauracje pokazują, co potrafią, a potrafią naprawdę dużo. No to ruszamy w górę. Funicular de Santiago, w którym się znajdujemy, działa nieprzerwanie od 1925 roku. Zaprojektował go włoski inżynier Ernesto Bosso, a dolną stację kolejki Lucjan Kulczewski, chilijski architekt o polskich korzeniach. Budynek stacji wygląda trochę jak kamienna wieża z zamku i od 2000 roku ma status pomnika narodowego.
Przed nami otwiera się panorama Santiago. W końcu widać, z czym mamy do czynienia. Miasto rozlane w ogromnej dolinie, ściśniętej między szczytami majestatycznych Andów. Santiago zostało założone 12 lutego 1541 roku przez hiszpańskiego konkwistadora Pedro de Valdivia. Miejsce nie było przypadkowe. Rzeka Mapocho dawała wodę, wzgórza dawały schronienie, a dolina naturalną ochronę. To geografia zdecydowała. Tu powstała stolica. I tak już zostało. Przez kolejne stulecia Santiago dzieliło losy kolonii. Przetrwało indyjskie powstania, wielkie trzęsienia ziemi i zawsze się podnosiło. Dziś mieszka tu prawie 7 milionów ludzi. To największe miasto Chile i jedno z tych, które trudno objąć wzrokiem, uchwycić w jednym kadrze, a jeszcze trudniej zrozumieć. Nawet z tej perspektywy, z wagonika, widzimy tylko ułamek. Pięć minut jazdy i jesteśmy na szczycie. Wyprawa życia to nie była, ale zobaczymy, co się tutaj kryje. Jeszcze tylko parę schodków w górę i jesteśmy na górze góry. No, tutaj to mamy widok. Stąd rozciąga się najlepszy widok na Santiago. I dzisiaj mamy wyjątkowe szczęście. Nie ma tego słynnego, gęstego smogu. Widzimy nie tylko centrum, ale też dzielnice po drugiej stronie rzeki i Andy na samym horyzoncie. Wita nas statua Matki Boskiej z Cerro San Cristóbal. Widać ją prawie z całego miasta, ale dopiero z bliska robi wrażenie. Ma 14 metrów wysokości, a łącznie z cokołem aż 22 metry. Została tu postawiona w 1908 roku, a poświęcił ją papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w 1987 roku. W środku figury mała kapliczka. Ludzie tu sobie po prostu siedzą, patrzą. No to my też popatrzymy. Obok jest też mała, otwarta kaplica. Często odbywają się tu msze na świeżym powietrzu. A to ściana intencji. Karteczki, wiadomości, prośby, podziękowania. Każdy zostawia coś od siebie. My też zostawiamy to miejsce za sobą, ale widok zabieramy ze sobą. Na górę wjechaliśmy torami, a w dół lecimy na linię. Przed nami zjazd kolejką linową Teleférico de Santiago. Ruszyła w 1980 roku, ale w 2016 przeszła gruntowną modernizację. Teraz kabiny są przeszklone, ciche i bardzo spokojne. Człowiek czuje się trochę jakby lewitował nad miastem. Trasa ma prawie 3 km i łączy 3 stacje, od szczytu aż po dolinę. Mijając po drodze ogrody i cały park Metropolitano. Pod nami ścieżka spacerowa, którą można zejść pieszo, ale po co się męczyć? Kolejka linowa to zdecydowanie najprzyjemniejszy sposób na powrót. Chociaż można i tak. Z tej strony mamy zupełnie inny widok na Santiago. Z wagonika widać teraz dywan z niższej zabudowy, który ciągnie się aż po horyzont. Po drugiej stronie doliny wyrastają wzgórza, wyraźna granica między Santiago a resztą świata. Na horyzoncie widać Sanhattan, nowoczesne centrum finansowe, a w nim ten jeden charakterystyczny wieżowiec. To Gran Torre Santiago, najwyższy budynek w Ameryce Południowej. Ma 300 metrów wysokości i zaprojektowano go tak, żeby przetrwał nawet silne trzęsienia ziemi. W środku znajduje się Sky Costanera, przeszklony taras widokowy na 61. piętrze. Pogodny dzień widać stąd Andy i Ocean Spokojny. Widzimy też dzielnicę Providencia, do której zajrzymy już za chwilę, a bliżej dachy, parki, osiedla. Wysiedliśmy na chwilę z kolejki na jej środkowej stacji, która znajduje się w parku Metropolitano, takim zielonym zakątku w środku miasta. Fajnie tu pospacerować, posiedzieć na trawie i złapać trochę oddechu, zanim znów ruszymy w dół Santiago. Wokół jest sporo ścieżek, trawników i ludzi, którzy też szukają chwili spokoju z dala od miejskiego zgiełku. I tu kończy się nasza górska przygoda, ale Santiago jeszcze nie. Providencia to taka dzielnica, w której nic się nie dzieje, ale dzieje się wszystko. Nie ma tu wielkich atrakcji turystycznych, ale właśnie w tym cały urok. Jest kawa, zieleń i spokój. Są ludzie, którzy wyglądają jakby nigdzie się nie śpieszyli. Takie Santiago na luzie.
Ta dzielnica leży dokładnie między historycznym centrum a nowoczesnym Sanhatanem. Dosłownie, łączy stare z nowym. Jest nowocześnie, ale elegancko. Nawet psy w parkach wyglądają, jakby właśnie wróciły z salonu stylizacji. To jedna z najbogatszych i najbezpieczniejszych części miasta. Ulice szerokie jak europejskie bulwary, bo właśnie na takich się wzorowano, a przy nich modernistyczne bloki z lat 60. i rezydencje w stylu francuskim czy angielskim, bo kiedyś osiedlali się tu dyplomaci i arystokracja. Dziś to po prostu dobre miejsce do życia. Codziennie przewija się tu tysiące ludzi, mieszkańców, studentów, pracowników z biur, dużo tu kawiarni, restauracji, sklepów i jak widać rowerów. Prowidencja to też parki, gdzie możesz usiąść w cieniu rzeźby, pogłaskać przypadkowego psa albo tak jak nam się trafiło, obserwować dzikie papugi, które postanowiły zamieszkać w stolicy. A skąd ta nazwa? Pochodzi od zakonu sióstr opatrzności, Hermanas de la Providencia, które miały tu swój klasztor już w XIX wieku. Dziś klasztorów tu już nie ma, ale znajdziesz coś innego. Przestrzeń i wrażenie, że to dobre miejsce, żeby się na chwilę zatrzymać. Kolejna część naszej wycieczki po Santiago, Stare Miasto. Oto Plaza de Armas, czyli Plac Broni, najstarsze miejsce w Santiago, zaprojektowane już w 1541 roku przez Pedro de Valdivia i kartografa Pedro de Gamboa. Od tej pory tu właśnie stąd mierzy się wszystkie odległości w Chile. Tuż obok katedra metropolitalna, siedziba arcybiskupa i główna świątynia katolicka w Chile. To piąty kościół w tym miejscu, powstał w latach 1748-1800 na gruzach poprzednich, zniszczonych przez trzęsienia ziemi. Bogate zdobienia, złocenia, marmury, malowane sklepienie, liczne witraże, ołtarze boczne i imponujący ołtarz główny oraz duże organy z XIX wieku. To współczesny symbol miasta. W tle Pałac Królewskiej Audiencji, dawny hiszpański Sąd Królewski, a obecnie Muzeum Historii Narodowej. Plac to także historia w pomnikach, bohaterowie, kardynałowie, mitologia, Indianie. Tu widzimy Pałac Sprawiedliwości. Znajduje się tu Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny i Sąd Wojskowy. Na fasadzie kondor i napis Lex. Plac Konstytucji i Pałac Prezydencki. Palacio de la Moneda wybudowano w 1784 roku jako mennice, stąd nazwa Pałac Waluty. W 1973 roku pałac został zbombardowany, zginął w nim prezydent Salvador Allende. Rzeźba z drewnianych belek przypominających litery X nawiązuje do symboliki wolności i skrzyżowania historii Chile. Kolorowa ulica, zamalowana w paski, trochę jak graffiti na asfalcie. Mijamy też mural z kolorowymi postaciami i żółty domek z flagą Chile. Santiago to przecież miejsce, gdzie historia spotyka się ze sztuką uliczną. Sklepy, galerie, tłum ludzi. Tutaj historia ustępuje codzienności, a Santiago po prostu żyje. Podróże to nie tylko miejsca, to emocje, historie, smaki i niespodzianki. A Santiago? To jedno z tych miejsc, które wyobrażałem sobie zupełnie inaczej. I będąc tu, poczułem się trochę jak Pedro de Valdivia, jakbym właśnie odkrywał nowy świat. To, co zobaczyłeś w tym filmie, to tylko ułamek, bo Santiago ukrywa dużo więcej. Rzeczy, których kamera nie pokaże. Rzeczy, które trzeba poczuć. Jeśli chcesz ich szukać razem ze mną, zasubskrybuj kanał i dołącz do kolejnej podróży. A teraz powiedz mi, co Ty dostrzegłeś w tym mieście. Zostaw komentarz, kliknij lubię to i do zobaczenia w kolejnym odcinku.